Welcome to UnHerd. I'm Aris Roussinos. Along the EU's eastern border, from Scandinavia in the north to Romania and Bulgaria in the south, troops and jets and warships are being hurriedly deployed to shore up the continent's defences. On the border with Ukraine, in western Russia and Belarus, the great Russian army is massing. The border between eastern Poland and Belarus already witnessed the first unarmed skirmish of this new confrontation when thousands of migrants were sent to breach the Polish border at the end of last year. I wanted to find out what the atmosphere was like on this new eastern front. UnHerd was invited by the Polish Army and Border Guard to enter the secure zone and take a look for ourselves. On the EU's eastern border, migrants aren't just a humanitarian challenge, they're also an effective weapon to be deployed at a level just short of open war. When Poland's government gave its full backing to Belarus's opposition after last year's contested election and crackdown on pro-democracy activists, Belarus's strongman and Putin ally Alexander Lukashenko funneled thousands of mostly Iraqi Kurdish economic migrants to the Polish border, encouraging them to force their way through. The result was a major crisis for Poland and a watershed moment for EU migration policy. Militarised migrant pushbacks, once taboo, were now praised by EU leaders. Back in September, when the border crisis began, the Polish government forbade access to international press and NGOs, turning the border with Belarus into a closed military zone. Now they've begun taking press on very tightly restricted media tours of the border zone, and UnHerd's been invited on one of the very first trips. Please, follow me. Is the Border Guard, is that under Ministry of Defence or? No, we are like a police in the Ministry of Interior. Okay. This fence, which you can see, Yeah. is standing directly on the borderline. So, Yeah. up to this place, please stop. Stop here? Okay. Yeah, stop here. What is the situation now on the border? W chwili obecnej znajdujemy się na terenie przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja w chwili obecnej jest opanowana, niemniej jednak istnieje ryzyko, że migranci mogą w każdej chwili próbować nielegalnie przedostać się przez granicę Unii Europejskiej. Do you see this as a form of hybrid warfare from the Belarusian side? Zdecydowanie tak. To jest przejaw wojny hybrydowej ze strony Białorusi, z tego względu, że wszystkie działania tych migrantów były pod czujnym okiem służb białoruskich i za ich inspiracją. What was it like when it was happening here? Wszystko zaczęło się 8 listopada, kiedy to 1500 migrantów przyszło od strony Grodna i zostali wszyscy oni skierowani w te lasy. Następnie mniej więcej kilometr od tego miejsca został utworzony pierwszy obóz. Wówczas w ciągu tygodnia dochodziły kolejne grupy do tego obozu i kiedy obóz liczył już około 3000 osób, 15 listopada białoruskie służby skierowały tych wszystkich ludzi w pobliże przejścia granicznego. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. W naszą stronę były rzucane kamienie, części ogrodzenia. Wielu funkcjonariuszy, żołnierzy, policji, też strażników granicznych ucierpiało w tych starciach. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Dzięki współpracy z policją, wojskiem udało nam się odeprzeć ten atak. Do you think it's over now? Is that it? Do you think the Belarusians will stop doing this? Has Poland won? W oddalonym o kilometr centrum logistycznym Bremino wciąż przebywa kilkaset osób. Osoby te wprawdzie są obecnie kierowane na południe odcinka granicy ochronionego przez podlaski oddział Straży Granicznej i tam następują ataki. Niemniej jednak musimy mieć tą świadomość, że może i taki atak na granicę wystąpić ponownie. The attack on the border led the Polish army to deploy en masse, erecting a new military camp right up against the frontier fence. Our camp is split into two parts. Here is a smaller part where we keep our vehicles, and we have a medical section here and some containers for living. Here you have an example
of this, how the local people support us, especially in this case, children from the local schools. For example, here on this picture you can see, thank you for the Polish soldiers for protecting Polish border, and we wish you a fast coming back home. So it must be good for morale. Yes, for sure. If you see that someone supports you, someone bring you food and send you such a beautiful letters, it is always very good for morale. So I mean, how was this situation seen in Poland? As like a national emergency on the border with the... Yes, in Poland it is it's a mainstream right now topic. Everyone discuss about this. A lot of people support services, police, border guards, and soldiers in their hard work. This is a hard time right now. With soldiers, drones and thermal cameras, the Polish state has turned this bleak stretch of eastern forest into a bastion of fortress Europe, with the European Union's blessing. So I mean, all the footage that is seen around the world of, big camp of migrants trying to break through into Poland, that was right here. Tak, to było właśnie to miejsce, w którym wszystko się zaczęło na naszym odcinku, cała ta kryzysowa sytuacja. Tutaj też nastąpił pierwszy atak i próba siłowego przekroczenia granicy. Obóz rozciągał się od jednego znaku, który tutaj widać na wzgórzu, aż do drugiego. Tak jak powiedziałem, na początku 1500 ludzi. W ciągu tygodnia z tych 1500 ludzi zrobiło się 3000. Po tygodniu wszystkie osoby właśnie ruszyły w kierunku przejścia granicznego i tam doszło do kolejnych ataków. This isn't just Poland's border, it's the border of the European Union as well. Do you see your role here as defending Europe as well? Tak, od początku tego jak weszliśmy do Unii Europejskiej mamy tą świadomość, że nie ochraniamy tylko polskiej granicy, ale granicy Unii Europejskiej. Ta granica jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i my też za nią odpowiadamy. It's your job to defend the border, but I mean, we all saw the footage of migrants, lighting fires here, out in the rain, in the cold. On a human level, when you saw them close up, did you feel sympathy or did you feel sorry for them? Oczywiście człowiek, patrząc na te obrazki, musi coś czuć. Niemniej jednak musimy chronić granice, bo gdybyśmy tego nie robili, tych dramatów ludzkich mogłoby być więcej. Dla porównania, na odcinku śródziemnomorskim dużo więcej ludzi przechodzi. Tutaj z tej racji, że działamy tak jak działamy, chronimy granice, powstrzymujemy w jakimś stopniu ten napływ nielegalnej migracji. Back in 2015, when Hungary's leader Viktor Orbán erected a wire fence like this to stop refugees entering the European Union, EU leaders were united in condemnation. The EU should be building bridges, not walls, they said at the time. But now, a few years later, EU leaders are united in their support for Poland's efforts here, sending barbed wire, sending border guards, there's even a small detachment of Royal Engineers here to help the Poles erect these border defences. The Europe of 2015 already seems like a vanished world. Hello. 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 Good boy. All along the border, police checkpoints have been set up to search passing traffic for hidden migrants. 90 miles south of Kuznice, another stretch of barbed wire is now the most active section of the border, where migrants still attempt to break through every day. Monitored by Belarusian border guards across the closed crossing, I asked the Polish spokeswoman about the situation. Can you explain where we are, and can you tell me about the situation where we are? Znajdujemy się na odcinku ochronionym przez placówkę Straży Granicznej w Czoremsze. Akurat w tym miejscu dochodziło do największej liczby incydentów ze strony nielegalnych migrantów, którzy forsowali granicę. Były to grupy liczące kilkadziesiąt osób. Rzucały te osoby w nas kamieniami, kłodami, różnymi kawałkami drewna.
Dodatkowo przecinana była koncertina i w wyniku tego te osoby przydzierały się na stronę polską. When you see the migrants on the other side of this wire in the cold, it's bitterly cold here, how do you feel when you see them? Widząc migrantów po tamtej stronie, czuję strach, tak? To jest za każdym razem, bo te osoby zachowują się agresywnie. One są instruowane przez służby białoruskie, one czasami wykonują nawet polecenia, tak? Wydawane przez tych funkcjonariuszy. Strach, tak? Nie wiadomo, co się stanie. Lecą w twoim kierunku różne kamienie, jakiekolwiek przedmioty. Boisz się o własne życie, o życie kolegów, którzy są obok ciebie. Have you seen evidence of the Belarusian security forces trying to help the migrants break through, trying to break the border defences? Prawie za każdym razem podczas forsowania granicy po tamtej stronie, właśnie po stronie białoruskiej, widoczni są funkcjonariusze, żołnierze, osoby ubrane w mundury białoruskie. Te osoby przycinają właśnie tą koncertinę, płot ten właśnie zabezpieczający przed okaleczaniem przez zwierzęta. I te osoby tu również rzucają w nas kamieniami, kłodami. Dodatkowo właśnie żołnierze białoruscy oślepiają nas laserami, światłem stroboskopowym. Tak. Za każdym razem prawie widoczni są funkcjonariusze białoruscy. Migrants intercepted here are escorted back to Belarus by Polish soldiers, a pushback policy criticised by human rights groups as a breach of international law. If you cross the border, you will be met with our strong reaction. What happens when migrants do break through and are intercepted? What happens then? Kiedy osoby właśnie przekroczą tutaj, one są na gorącym uczynku tak zatrzymywane. Później są doprowadzane do linii granicy i wracają na Białoruś. Część osób, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, zostają tutaj u nas w Polsce. Kierowane są do Centrum Rejestracji Cudzoziemców, które znajduje się właśnie na terenie naszej placówki w przejściu granicznym w Połowcach. I tutaj jest identyfikacja tych osób i dalej prowadzone jest postępowanie administracyjne oraz te osoby później są kierowane do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemca, gdzie czekają właśnie na decyzję, na objęcie tą ochroną międzynarodową. From the Baltic all the way down to the Aegean, the walls are going up across the European Union's eastern borders, and I doubt we'll see them coming down again in our lifetimes. With the threat of climate change and state collapse across the Middle East and Africa, this militarised frontier here in eastern Poland represents a vision of our continent's future.